Czy za kilka lat auta z Chin mogą stać się częstym widokiem na polskich drogach? Ale czy to się opłaca? Dziś spojrzymy, jak chińskie marki zdobywają Europę. Prognozy mówią, że do 2028 roku chińskie marki mogą odpowiadać za około 6% całej produkcji samochodów w Europie, co oznacza nawet 860 tysięcy aut rocznie. Aby uniknąć unijnych ceł i skrócić łańcuchy dostaw, chińscy giganci przestają być tylko eksporterami, stają się lokalnymi producentami. Produkcja aut w Europie pozwala ominąć cła nałożone przez Unię Europejską i zyskać wizerunek lokalnego producenta. Chińskie koncerny wybierają strategiczne lokalizacje, które oferują subsydia, dobrą logistykę lub gotowe nieużywane fabryki. Na mapie widać ekspansję chińskich producentów motoryzacyjnych w Europie. MG rozwija swoją obecność w Wielkiej Brytanii, Chery buduje fabrykę w Hiszpanii, Barcelona, BYD inwestuje na Węgrzech, Seget oraz w Turcji, a Leapmotor wchodzi na rynek poprzez zakłady w Niemczech. Te inwestycje pokazują, że chińskie marki coraz śmielej umacniają swoją pozycję na europejskim rynku. Koncern BYD dąży do tego, by do 2028 roku wszystkie samochody sprzedawane w Europie były produkowane lokalnie. Turcja i Węgry, czyli bramy do Europy Wschodniej. BYD buduje dwie duże fabryki, jedną na Węgrzech, Szeged, a drugą w Turcji. To kluczowe huby, które mają zasilać całą Europę Środkową i Wschodnią. BYD ulokował też swoje centrum badawczo-rozwojowe w Budapeszcie. Hiszpania, gotowe zakłady i logistyka. Chery przejął dawną nierentowną fabrykę Nissana w Barcelonie, gdzie już uruchomił produkcję modelu Ebro S700. SAIC, właściciel MG, rozważa budowę fabryki w Hiszpanii, prawdopodobnie w Galicji, co zapewnia świetne połączenia logistyczne, między innymi z Wielką Brytanią. Wielka Brytania, powrót do korzeni, MG, SAIC, marka z historycznymi brytyjskimi korzeniami. Rozważany jest jej powrót w formie lokalnej produkcji modelu MG4 w Wielkiej Brytanii. Niemcy sercem europejskiej motoryzacji. Współpraca z gigantami. Strategia Chin to nie tylko budowanie własnych fabryk, ale też przejmowanie technologii. Volkswagen zainwestował 700 milionów dolarów amerykańskich w chiński Xpeng i współpracuje przy tworzeniu nowych aut elektrycznych. Część nowych modeli Volkswagena będzie oparta na chińskiej platformie, aby obniżyć koszty produkcji nawet o 40%. Rozważane lokalizacje. Koncern Chery prowadzi rozmowy o wykorzystaniu nieczynnych zakładów Volkswagena w Dreźnie i Osnabrück. GWM, Great Wall Motor, rozważa Niemcy lub Czechy albo Węgry jako miejsce dla swojego zakładu. Aspekty konkurencyjne i przewaga Chin. Dlaczego europejscy giganci mają problem? Chińczycy oferują produkty, które są tańsze i często bardziej zaawansowane. Cena. Chińskie EV są często tańsze od europejskich odpowiedników o 20 do 30%. Technologia. Mają ogromną przewagę w dziedzinie baterii, surowce, ogniwa, oprogramowanie. Grupa Geely, właściciel Polestar, ma dostęp do tej technologii, co daje jej przewagę w segmencie premium. Gwarancja i konsumenci. Chińskie marki, takie jak MG czy BYD, oferują wydłużone gwarancje, często 7 lat, co ma przekonać klientów do zakupu nowych aut zamiast używanych modeli z zachodu. Chińska strategia w Europie to już nie tylko eksport, ale przejmowanie kontroli nad całym ekosystemem produkcji i dostaw. Unia Europejska ryzykuje utratę kontroli nad strategicznym sektorem, choć chińskie inwestycje niosą za sobą również korzyści w postaci nowych miejsc pracy i ożywienia nierentownych zakładów. Przyszłość europejskiej motoryzacji w dużej mierze zależy od tego, jak szybko europejskie koncerny zaadaptują się do nowej, tańszej i bardziej innowacyjnej konkurencji. Dzięki, że obejrzałeś do końca. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę i subskrypcję. Cześć i do zobaczenia wkrótce.